Cześć w kolejnym odcinku. Dziś będę zajmował się klasyką z lat 90. wzmacniaczem Laxman LV103U, którego właścicielem jest pan Rafał. Jeśli jesteś fanem lampowego brzmienia i sprzętu z duszą, to ten odcinek jest dla Ciebie. Lecimy! Laxman to japońska marka z tradycjami, sięgającymi 1925 roku. Model LV103U to tak zwana hybryda. Przedwzmacniacz oparty jest na dwóch lampach 6CG7, a końcówka mocy to klasyczny tranzystor bipolarny. Urządzenie łączy ciepłe, przestrzenne brzmienie lampy z dynamiką tranzystora. Niestety, jak każda elektronika z epoki, wymaga dziś uwagi, szczególnie po 30 latach pracy. Zwykle rozpoczynam od wstępnego sprawdzenia kondycji potencjometrów, przełączników, ale ten egzemplarz trafił do mnie już ze zdemontowanym przełącznikiem balansu. I jak widzicie, jest on w częściach. Więc muszę rozpocząć pracę od naprawy, a później przejść do rutynowych czynności sprawdzających kondycję naszego wzmacniacza. Wzmacniacz już został przez właściciela wstępnie rozebrany. W środku, jak widzicie, trochę się dzieje. Przede wszystkim rzuca nam się w oczy potężny transformator z prawie wielkości mojej ręki, a także całkiem sporej wielkości radiatory. Tutaj pod tą płytką znajdują się dwie lampy, które nie są tutaj elementem ozdobnym, tylko spełniają konkretną funkcję. Już na pierwszy rzut oka widać tutaj przebarwienia od tego tranzystora, więc prawdopodobnie będzie mnie czekało więcej pracy, nie tylko czyszczenie przełączników, sprawdzenie kondensatorów, ale także przejrzenie wszystkich płytek PCB w celu odszukania i poprawy oczywiście zimnych lutów. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że te dwa kawałki, które powinny stanowić całość, są w dobrym stanie, czyli jest szansa na odratowanie tego potencjometru balansu. Natomiast zanim to zrobimy, oczywiście warto by zmierzyć ciągłość tych ścieżek znajdujących się tutaj w tym potencjometrze. No i oczywiście później do czyszczenia wnętrza tego potencjometru, bo jak widzicie, wnętrze jest jakieś takie dziwnie zielonkawe, także to pójdzie do czyszczenia. Damy oczywiście nowy smar spowalniający, bo tutaj praktycznie jest takie spowolnienie, ale bardzo delikatne. No i po złożeniu oczywiście wykonamy test tego potencjometru. Miernik przygotowany i w zasadzie tutaj z tych linii możemy odczytać, gdzie się rozpoczyna ścieżka i gdzie się kończy. Tak na dobrą sprawę nie mierzymy teraz rezystancji, tylko po prostu ciągłość. Mamy git, tu jest ok i ostatnia. Ok, w porządku. Wygląda na to, że nie ma przerwy na ścieżkach. Także kwestia wyczyszczenia tej powierzchni i przejdziemy do ślizgacza. Do wyczyszczenia powierzchni niemetalowych stosuję Doxit F100L. To nie jest reklama, po prostu chciałbym podzielić się z Wami takimi tipami, które ewentualnie Wam też ułatwią pracę. A jeżeli środek jest dobry, to czemu nie można było polecić. Także to pójdzie na powierzchnie niemetalowe, natomiast D100L będzie wykorzystywany do powierzchni metal-metal. Także to jest wysoko skoncentrowany środek, także tutaj wystarczy kropelunia i patyczkiem sobie możemy wyczyścić powierzchnię. Przy okazji zostawię tutaj taki delikatny film. No i zobaczcie. Także tą stronę już mamy wyczyszczoną i teraz przejdziemy do ślizgaczy. Jeśli ten potencjometr już został otwarty przede mną, to warto ocenić, czy te ślizgacze nie zostały wygięte wcześniej, może podczas transportu czy coś. No w każdym razie trzeba to ocenić, no bo w innym przypadku, jeśli one będą krzywe, no to automatycznie potencjometr może nie pracować poprawnie. Ślizgacze mogą po prostu się ślizgać, ale nie po ścieżkach. Także tutaj widzę, że jest wszystko ok, więc w pierwszej kolejności potraktuję to po prostu alkoholem. Wyczyściłem tą wewnętrzną powierzchnię tak jak mogłem. No jeszcze jest taki zielonkawy nalot, ale to jest tak na dobrą sprawę nieważne, bo ważne są czyste styki. Także teraz to złożymy. Już zdążyłem nałożyć też smar spowalniający, więc jest fajnie.
I teraz kwestia złożenia. A few moments later. Potencjometr został złożony, został tutaj porządnie zakuty. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj dobrze te blaszki dogiąć w tą stronę oraz w tą stronę. No i teraz tylko pozostaje tutaj zalutowanie tej obudowy. No i ten potencjometr akurat jest montowany za pomocą tutaj takiej taśmy, która przychodzi. Także zalutuję i wkładam do środka. Przy okazji, jak tutaj lutuję, to zobaczcie, ten środkowy tutaj pin, może tak pokażę, to jest klasyczny zimny lód. Także warto oprócz tych dwóch pinów od odbudowy poprawić też wszystkie tutaj istniejące, żeby mieć święty spokój. Nie zastanawiać się, dlaczego ten potencjometr na przykład przerywa podczas kręcenia. Także potencjometr musi być zamontowany w ten sposób, czyli tym wycięciem do PCB. No i w tym momencie od tyłu wkładamy tutaj do szasi. Potencjometr już wrócił na miejsce, także ja prowizorycznie sobie tutaj podłączę ten panel. Na razie jeszcze bez składania całego frontu, z uwagi na to, że jeśli będzie problem z tym potencjometrem albo którymkolwiek innym lub przełącznikami, no to nie będę musiał powtórnie powtarzać procesu dość ciężkiego otworzenia tego front panelu, bo on, tak jak widzicie, się podzielił na dwa elementy i ten górny element tutaj po prostu trzeba sprytnie wsadzić w krętak i otworzyć te dwa zaczepy. Ponieważ wzmacniacz jest od pana Rafała z Holandii, to tak jak w przypadku DCC 900 mamy do czynienia ponownie tutaj z wtyczkami, które nie są przystosowane do naszych polskich gniazdek i dlatego też wykorzystam przetwornicę Volt Polska, które posiada wyjście na wtyczkę z bolcem uziemiającym, a także tutaj takimi blaszkami, które pozwolą nam w ogóle wpiąć tą wtyczkę do gniazdka. Po podłączeniu mojej przetwornicy do zasilania wentylator z tyłu ruszył i doładowuje tutaj ten akumulator 100 Ah, który znajduje się tutaj. Także z góry przepraszam, bo akurat teraz troszeczkę będzie głośniej z uwagi na ten wentylator. Dobra, mamy podłączony nasz wzmacniacz pod przetwornicę, w związku z tym możemy go załączyć do pracy. Widzimy, że zapaliła się lampka AV1 i widzę, że lampy zaczynają się żarzyć. Z tego co słyszę, przekaźnik odpalił. Zobaczmy, czy tutaj, czyli selektor działa poprawnie. Natomiast w tym momencie mamy potwierdzenie, że wzmacniacz jest działający z uwagi na te przekaźniki, więc kolejnym krokiem będzie podłączenie sztucznego obciążenia i obserwacji na oscyloskopie, jak wygląda stan przełączników i potencjometrów. Wzmacniacz posiada możliwość podłączenia kolumn i impedancji od 8 do 16 ohmów, dlatego zapiąłem obciążenie sztuczne 8 ohmów. Załączamy zasilanie i będziemy obserwować, oczywiście po załączeniu przekaźników, po rozgrzaniu lamp, będziemy obserwować, jak będzie wyglądał sygnał na wyjściu. Dobra, to jedziemy do góry. Widać, że potencjometr głośności nie do końca jest równomierny. Teraz lewy kanał, prawy. No i widzimy, że potencjometr balansu wrócił do żywych, czyli funkcjonuje prawidłowo. Sprawdźmy jeszcze basik, czy przypadkiem nie ma żadnych skoków na przebiegu. Wysokie. Loudness. No tutaj pewnie loudness będzie do czyszczenia, ale jeszcze podłączę kolumny i zweryfikuję to. Tak jak widzicie, naprawa potencjometru balans oryginalnego powiodła się. To jest akurat dobra rzecz, z uwagi na to, że możemy jeszcze znaleźć potencjometry, tak zwane zamienniki. Zawsze jest to ryzyko, że zamiennik trzeba przerabiać. Podczas przeróbek mogą wejść różne kwiatki. Także jeśli jest możliwość naprawy lub montażu oryginalnego elementu, części, to wykorzystajmy to. Kolejnym krokiem jest podłączenie kolumn, sprawdzenia przełączników, potencjometrów, ale tym razem na tak zwane ucho. Brak trzasków na potencjometrach wysokich i niskich. Balans
balans działa bardzo dobrze. I szczerze powiem Wam, że wzmacniacz jest w dość dobrej kondycji. No kilka przełączników niestety będę musiał zdemontować, żeby je wyczyścić. Ten Tone In, a także przełącznik Loudness. To są przełączniki mechaniczne, w związku z tym one nigdy nie będą pracowały idealnie, ale z doświadczenia wiem, że to są przełączniki, które najczęściej są używane, no i przy okazji warto by je odpowiednio, chociażby po otwarciu, jeżeli nawet będą czyste styki, po prostu zakonserwować. Ja demontuję tutaj tych kilka przełączników. Potencjometry, jak żeście słyszeli, są w bardzo dobrym stanie i po przełącznikach będziemy szli dalej. Wzmacniacz zamiast lepiej wyglądać, wygląda coraz gorzej, no ale tak wygląda proces poprawny dotarcia do każdego przełącznika. No i tutaj mamy płytkę. Nie musimy jej do końca wyciągać, wystarczy, że tutaj dojdziemy do tych pól lutowniczych, no i trzeba po prostu wylutować ten przełącznik, aby dostać się do środka. Przełącznik już wylutowałem z płytki i zdążyłem go otworzyć. Jak widzicie, prowadnice są tylko tutaj przy końcu ciemne, natomiast są w naprawdę bardzo dobrym stanie, pomimo tego, że ten przełącznik, jak widzicie, znajduje się tutaj prawie bezpośrednio pod lampami. Styki już po czyszczeniu, teraz jeszcze tylko kwestia została konserwacji, ale zwróćcie jeszcze na jedną uwagę. Wyciągnąłem ślizgacze i ślizgacze są w konfiguracji, patrząc od przodu, 2, 2, 3. Także musimy je zamontować w to samo miejsce, bo w innym przypadku ten przełącznik będzie nieprawidłowo działał. I przełącznik złożony. Płytki i potencjometry zostały z powrotem zamontowane w swoje miejsce, ale jeszcze nie montujemy tutaj tego front panelu na stałe, z uwagi na to, że musimy tutaj dostać się do tej płytki, no i też do płytki z lampami. Główna uwaga tu się skupi na kondensatorach oraz zimnych lutach. W pierwszej kolejności zajmę się naprawą lutów, a później sprawdzimy, w jakim stanie są kondensatory tutaj na tej płytce. Wszystkie zimne luty już zostały przeze mnie poprawione. Czas teraz na pomiar kondensatorów. Ja już tutaj wylutowałem jeden. Jest to kondensator o pojemności 4,7 mikro na 160. Zaraz zobaczymy, jaki jest jego stan. 4,14 mikro, 1,07 ohma. Ktoś pewnie sobie może pomyśleć w tym momencie, ojejku, ale wysokie ESR. To będzie powodowało się na przykład nagrzewanie tego kondensatora podczas pracy. Tymczasem przy tak wysokim napięciu jak 160 V ESR nie zawsze będzie wynosił 10 lub 100 ohma. Według tabeli dołączonej do urządzenia Atlas ESR 4,7 mikro na 160 V może wynosić nawet wartość dochodzącą do 16 ohmów. Także kondensator wlutowuje z powrotem i zaraz wylutuje jakiś inny. Teraz wylutowałem sobie kondensator o parametrach 47 mikro na 16. I mamy 40,38 ESR na poziomie 2,5 ohma. Kondensatory zamontowane w Laxmanie nie są najwyższej jakości, aczkolwiek mieszczą się w swoich parametrach pracy. Gdybyśmy wzięli Chicony zamówione w Mauserze, tutaj mam parametr kondensatora 10 mikro na 50 V. Według tabeli ESR powinien wynosić maksymalnie w okolicach 9,3 ohma, natomiast pomiary pokazują 9,79 ESR i 1,38, czyli jest to bardzo dobry kondensator. Także ten kondensator, który wylutowałem, wraca z powrotem na płytę. Płytkę już wyczyściłem, natomiast co do laminatów są naprawdę bardzo dobrej jakości. Także ta płyteczka sobie tam spokojnie wyschnie. A teraz przejdziemy do płytki z lampami. Nie wspomniałem wcześniej, że lampy, które są tutaj zainstalowane, są to oryginalne lampy 6CG7. Także ja tych lamp nie będę zmieniał, ale tym, czym się zajmę, to od spodu sprawdzę połączenia tutaj na tej płytce, bo zakładam, że od ciepła na pewno tu gdzieniegdzie będą pęknięcia. Już widzę gołym okiem. Także to jest do poprawienia obowiązkowo. Płyta drivera razem z lampami wjechały na swoje miejsce, także front panel już powoli możemy składać.
Nasz wzmacniacz dotarł do nas z usterką. W związku z powyższym, że nie przechodzi gruntownego typowego przeglądu, to nie będę demontował płyty końcówki mocy. Ale jeżeli wasz wzmacniacz ma na przykład na dole taką podłogę, po demontażu której możemy się dostać od dołu do druku płytek drukowanych, to warto to zrobić. Tak jak w tym przypadku to są tylko 2 śrubki, pół godziny więcej pracy, a tak jak tu widzicie są takie miejsca podejrzane, którymi warto się zająć po prostu rutynowo. Przejdziemy teraz do ustawienia biasu w naszym Laxmanie. Zanim do tego dojdziemy, dla was to była chwilka, dla mnie 2 godziny kolejne. Mianowicie po złożeniu tutaj front panelu nic tutaj praktycznie nie świeciło po załączeniu wzmacniacza, poza lampami i praktycznie protektor mi nie chciał odpuścić, także musiałem dojść, jaką usterkę z mojej winy wykonałem gdzieś po druku. Prawdopodobnie podczas poprawy zimnych lutów gdzieś coś musiało się zewrzeć, jakiś kondensator może jeszcze się nie rozładował do końca, no i musiałem po sznureczku do kłębku dojść, co jest przyczyną, ale mamy teraz już sytuację opanowaną, wzmacniacz w pełni sprawny. Załączymy nasze mierniki od lewego i prawego kanału. Regulację musimy wykonać 5 minut po załączeniu. Wszelkie tutaj ustawienia muszą być w pozycji 0, czyli basu wysokich i balansu. Natomiast gałka od głośności musi być całkowicie ściszona. Bias na lewym i prawym kanale powinien wynosić 65 mV. Na razie jak widać mamy 62, także jesteśmy bardzo blisko. Odczekajmy te 5 minut i zobaczymy, jaką wartość nam pokaże. 5 minut już minęło, tak jak widać musimy troszeczkę poprawić. Bias ustawiamy potencjometrami VR7301 oraz VR7302 na płycie głównej. Teraz jedziemy do 65 mV. Myślę, że zostawimy to tak, bo tam jest delikatne muśnięcie dosłownie wkrętaczkiem i ona leci w górę albo w dół. Także na tym możemy zostawić. Po ustawieniu żądanego biasu odczekajcie jeszcze 5 kolejnych minut i zmierzcie sobie temperaturę na radiatorze. Warto sprawdzić. W moim przypadku temperatura samego radiatora to 38, a przy tranzystorach jest 45. I od około 5 minut jest to stabilna temperatura, także wydaje mi się, że na razie zostawiamy to tak jak jest. Teraz przejdziemy do tradycyjnego już chyba jak z każdego odcinka pomiaru mocy wyjściowej. Tak jak wspomniałem wcześniej, Laxman obsługuje impedancję od 8 do 16. My sobie podepniemy na 8 ohmów, a przebieg będziemy śledzić tutaj na oscyloskopie. I lecimy do góry. 26, 26,8. Jeszcze sprawdźmy, czy balans jest w pozycji centralnej. Czyli tutaj mamy niestety małą rozbieżność, która występuje w każdej pozycji potencjometru głośności. No tutaj jest równo, tu też jest równo. Natomiast jak przejdziemy pewien poziom, już jest 15,6. No myślę, że to już jest maks. Nie więcej nie wyciśniemy. Czyli mamy 26. 26 razy 26 dzielone na 8 daje nam 84,5 W na kanał. Całkiem nieźle. Jak widzieliście, wzmacniacz udało się doprowadzić do sprawności, pomimo tego, że trafił do mnie w częściach. Przeprowadziłem jeszcze przy okazji podstawowy serwis, a teraz nie pozostało mi nic innego, jak przeprowadzić odsłuchy, zajadając się pringelsikami. A Was zapraszam do podsumowania. Dziś z przyjemnością zajęliśmy się serwisem wzmacniacza Laxman LV103U, przywracając mu pełnię mocy i wyjątkowego brzmienia. Zregenerowaliśmy potencjometr balansu, który teraz działa z niebywałą precyzją. Przeprowadziliśmy również losowe pomiary kondensatorów elektrolitycznych, aby upewnić się, że wszystko jest w najlepszym porządku. Stan potencjometrów i przełączników okazał się być dobry, więc nie wymagały one czyszczenia, z wyjątkiem przycisku Tone Control, które również zostało dopieszczone. Odkurzyliśmy wnętrze urządzenia, przelutowaliśmy zimne luty w okolicach gniazd, lamp oraz elementów, które mogły wydzielać nadmierne ciepło. Po tych wszystkich zabiegach Laxman odzyskał pełną sprawność zarówno pod względem brzmienia, jak i wizualnym. Jeśli chodzi o brzmienie, Laxman gra w sposób niezwykle intrygujący.
Nie przypomina to typowego wzmacniacza tranzystorowego, ale też nie jest do końca jak klasyczna lampa. Kontrola barwy dźwięku odbywa się w ograniczonym zakresie tonów wysokich i niskich. Warto jednak uważać na włączenie funkcji loudness, ponieważ muzyka staje się wtedy wręcz napastliwa. Zdecydowanie zalecam jej unikanie. Jeżeli trafisz na okazję zakupu wzmacniacza z oryginalnymi lampami, szczerze polecam tę inwestycję. Moim zdaniem to świetna baza do późniejszej rozbudowy, która może przynieść wiele satysfakcji. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i daj znać w komentarzu, jaki sprzęt mam wziąć pod lupę w kolejnym odcinku. Cześć!